Do kina czy na film, odcinek pierwszy. Witam Was serdecznie w kolejnym cyklu, który chciałabym rozpocząć, czyli do kina czy na film. Chociaż ta fraza kojarzy się z zupełnie czym innym, będę w tym cyklu rozmawiać z Wami o filmach, które ostatnio widziałam w kinie. Jestem ogromnym kinomaniakiem. Pierwszym filmem, o którym chciałabym z Wami pomówić, jest Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmusza. To przyjemny moment, kiedy jedziecie na seans o 22:30, a tam oprócz Was w kinie tylko jedna osoba. Także w takiej przyjemnej atmosferze mogłam się rozkoszować tym filmem i szczerze byłam trochę zawiedziona, bo tak naprawdę to, co mi się w nim podoba, to niesamowita Tilda Swinton i Tom Hiddleston, który jest po prostu boski w każdym wcieleniu, od Lokiego po, tak jak tutaj go oglądamy w wersji wampira, praktycznie zupełnie sauté. To pewna taka poetyka, to, że kadry są przepiękne. Tam nie ma jednego takiego momentu, w którym akcja zaczyna się dziać wartko. Chyba że mówimy o tym momencie, w którym przyjeżdża w odwiedziny niesforna siostra, ale za dużo Wam nie będę zdradzać. Oczywiście chodzę do kinoplexów i oglądam wszystkie te hity kinowe, ale miło jest też mieć alternatywę. Nie spodziewajcie się, że to będzie film, który zmieni Wasze życie, ale na pewno nie będzie to stracony wieczór. Film numer 2, czyli Niezgodna. Przyznam Wam szczerze, że szłam do kina z mieszanymi uczuciami. Było już ostatnio kilka takich produkcji, które poruszały problem współczesnego społeczeństwa i bałam się, że to będzie kolejna plastikowa historia z drewnianymi postaciami, a tego mam szczerze dosyć. Były Igrzyska Śmierci, które jakby spełniły moje oczekiwania. Była też gra Endera, która mi się bardzo podobała. No i przyszedł czas na Niezgodną. Akcja dzieje się w Chicago, na ruinach. Bohaterowie nie wychodzą poza pewną strefę. Społeczeństwo jest podzielone na 5 frakcji. 5 frakcji ze względu na ich przydatność, ich talenty, jakby to, co obrazuje ich charakter, to są nieustraszeni, czyli ci, którzy są policją, wszelkimi służbami porządkowymi. Są erudyci, czyli odpowiadający za inteligencję, wiedzę. Są prawi, czyli tak naprawdę prawnicy. Cały porządek społeczny, porządek prawny. Potem są altruiści, czyli ci, którzy dbają o innych, są takimi trochę pielęgniarkami społeczeństwa i na końcu są serdeczni, czyli ci, którzy uprawiają ziemię, żyją z roli i generalnie chwalą naturę. I te 5 frakcji poznajemy w momencie, gdy nasza bohaterka jest w przeddzień wyboru jednej z nich. Teoretycznie dostaje test, ale może potem sama dokonać decyzji. No i tego wyboru dokonuje i tu zaczyna się cała zabawa, bo okazuje się, że pasuje do więcej niż jednej kategorii, co chyba jest idealnym opisem każdego z nas, bo nie sądzę, żeby jedna osoba była doskonała tylko do jednego typu rzeczy. I o tym jest cały film, o tym, że ta niezgodna, bo tak się nazywa ludzi, którzy nie pasują do kryteriów, buntuje się, wybiera inną frakcję niż predestynowali jej rodzice i potem zakochuje się w przywódcach nieustraszonych, bo każdy film musi mieć wątek miłosny. No ale jako, że na ekranie macie niezłe ciacho i możecie oglądać jego plecy i nie tylko, polecam te momenty dla spragnionych. Bohaterowie nie zakochują się w sobie w ciągu 5 sekund, co jest najbardziej wkurzającą tendencją w filmach dla nastolatek ever. Stopniowo z rozwojem ich uczucia obserwujemy też ewolucję bohaterki, jak obala się mit takiego utopijnego społeczeństwa, bo niezgodna, jak się okazuje, jest zagrożeniem. A dlaczego? Tego się dowiecie oglądając film, bo tym razem zdecydowanie idziemy na film. Film numer 3, czyli Witaj w klubie. Kończymy trochę przyciężko, ale myślę, że mega wartościowo, bo to jest produkcja, która po prostu nie schodzi z ust wszystkich kinomaniaków, nie tylko od czasów Oscarów, ale szczególnie od momentu przyznania nagród. Między innymi dla genialnego Jareda Leto. Historia opowiada o gościu, u którego zdiagnozowano HIV, czyli no nie jest to najbardziej pozytywna i kolorowa i lśniąca tęczą historia pod słońcem, ale nie wychodźcie z kina, bo akcja dopiero się zaczyna. Główny bohater to Ron Woodruff, niestroniący od używek teksański cowboy, który dorabia sobie ujeżdżając byki na rodeo albo częściej obstawiając akcje i uciekając z gotówką, którą zdobył w niecny sposób. I tak jak mówiłam, poznajemy go w momencie, kiedy diagnozują u niego HIV. Początkowo zupełnie się tym nie przejmuje i mówi, że nic go nie zabije w 30 dni. To tak naprawdę historia o woli do życia, o walce i też o łamaniu stereotypów i własnych lęków, bo Roy jest zagorzałym homofobem, nie bójmy się tego słowa, a w trakcie całej opowieści jego najlepszą przyjaciółką, można tak powiedzieć, staje się Rayon, czyli transwestyta, którego gra Jared Leto. I stają się nie tylko przyjaciółmi, taką parą na śmierć i życie, ale i wspólnikami przy okazji prowadzenia pewnego
szemranego interesu, tudzież klubu związanego z importowaniem niezalegalizowanych leków z Meksyku i okolic. Gorąco polecam ten film. Jeżeli macie okazję, to koniecznie go zobaczcie. Misiaki słodziaki, dzięki, że oglądacie te moje bełkoty telewizyjne, ale bądźcie wyrozumiali. Cały czas się wielu rzeczy uczę, wychodzę z ostrości, kiwam głową, macham włosami w ogóle. Zostawiajcie koniecznie komentarze, jakieś swoje sugestie, o czym chcielibyście rozmawiać. Też pytajcie o opinie na temat filmów, które widziałam i na temat których moglibyśmy może trochę powymieniać uwagi. Dlatego zapraszam do komentowania i subskrybowania kanału. Pamiętaj, nie bądź dzisek chytrusek. Daj suba! Nie obciskiwać się tam, dzieci! No, czy to Tamara patrzy? No, czy. Do puenty, Tami, co ty tam chcesz powiedzieć? Weź! Panie!